Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym wideo chcę zabrać Was ze sobą i pokazać swój dzień, co robię, także swoje przemyślenia o kobiecości. Jako że planuję publikację tego wideo na 8 marca, to właśnie w nim chcę dodać takiej dodatkowej motywacji dla kobiet, aby kochać siebie, dbać o siebie i aby robić swoje życie lepszym każdego dnia. Ja się nazywam Violeta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o kobiecości na tym kanale, dlatego subskrybuj ten kanał, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, a jeśli jesteś tutaj ponownie, to bardzo dziękuję Ci, że odwiedzasz mój kanał. Dzień Kobiet to jest piękna okazja, aby uznać zasługi wszystkich kobiet walczących także o równouprawnienie kobiet i to w dziedzinie politycznego życia i w ekonomicznej dziedzinie życia, czyli o to, aby za tę samą pracę kobieta otrzymywała takie samo wynagrodzenie jak i mężczyzna. Myślę, że naprawdę w ostatnich latach zrobiono ogromne postępy w tym kierunku, jednakże wciąż nie jest to równe, tak? Jednak wciąż kobiety zarabiają mniej, i w życiu politycznym też uczestniczą mniej. Jednakże taka sytuacja nie znaczy o uzdolnieniach kobiety, tylko o to, że po prostu nie ma ona wystarczająco warunków, także naturalnie jest tak, że kobieta po prostu przez dłuższy czas też się opiekuje rodziną, tak, ma dzieci, to wtedy po prostu te wszystkie rzeczy jej przychodzą trudniej niż na przykład dla takiego przeciętnego mężczyzny. Pomimo tego, że dzisiaj jest piękny dzień, aby świętować naszą kobiecość, czuć się dowartościowaną z tego powodu, że jestem kobietą, cieszyć się z tego powodu, być dumną i po prostu wiedzieć, że jesteśmy fantastycznymi stworzeniami pod tym względem, że łączymy w sobie i cechy męskie, i też cechy kobiece. Ponieważ współczesna kobieta łączy w sobie takie męskie cechy jak racjonalność, jak planowanie, jak strategiczne myślenie, z intuicją, z ciepłością, z emocjonalnym przywiązaniem, które są naprawdę czysto kobiece cechy. Więc to piękne połączenie tych cech w jednym znajduje swoje miejsce w kobiecie. Dlatego naprawdę cieszmy się, że jesteśmy kobietami, jesteśmy wyjątkowe właśnie z tego powodu. I chciałam Wam właśnie powiedzieć to, że widziałam już takie nawet gdzieś się pisze o tym, że czekają kobiety na to, że podarują mężczyźnie im kwiaty. To powiem Wam tak, że dziewczyny, że jeśli jesteście w takiej sytuacji, że się denerwujecie, czy podaruje Wam mężczyzna kwiaty, czy nie, to wtedy także możecie pójść i same kupić sobie te kwiaty. Naprawdę nie jest to aż taki duży wydatek, a naprawdę stworzy on dla Was taką większą przyjemność, tak? Taki będzie dzień naprawdę szczególny. I nie znaczy to o Waszej wartości, jeśli mężczyźni nie darują dla Was kwiaty. To znaczy tylko o wartości mężczyzn, którzy tego nie robią. Dlatego bardzo pamiętajcie o tym i właśnie chciałam na początku tego filmiku to zaznaczyć i to Wam powiedzieć, że Wasza wartość nie polega na tym, jak mężczyzna się zachowuje, tak? Szczególnie w stosunku Was, ale ona wynika z Was, z wewnątrz Was. Więc tutaj naprawdę śmiało, ja też sobie poszłam sama, kupiłam kwiaty, ale wiecie, zależy też od tego, w jakim jesteście związku, bo jeśli jesteście w stałym, stabilnym związku, to też możecie powiedzieć o tym dla swego mężczyzny, tak, dla bliskiego Wam mężczyzny, tak, że oczekujecie, żeby on podarował Wam kwiaty. Dlaczego by i nie? Myślę, że to jest w sam raz dobre, normalne zachowanie. Ja też bardzo często mówię, że na przykład wtedy i wtedy chcę kwiaty, albo bez jakiejś okazji nawet, tak? Po prostu, żeby swego mężczyznę też wychowywać, że w takie okazje się daruje kwiaty, a może i bez okazji się daruje, tak? Po prostu taką fajną, małą niespodziankę można zrobić dla swojej kobiety, aby po prostu zrobić jej coś przyjemnego. Więc pamiętajcie, że też macie na to wpływ, nawet bardzo duży, i nie trzeba myśleć, że jak komuś ktoś daruje kwiaty, jakieś tam może często, w Instagramach bardzo często takie można widzieć, że kobiety, takie ogromne bukiety, my nie wiemy, czy to na pewno mężczyzna im podarował, tak? Po prostu tak od razu myślimy, że tak jest. Może po prostu sama też sobie poszła, kupiła, albo też kazała dla mężczyzny, żeby kupił, to on i kupił. Dlatego dziewczyny, podchodźcie do tego bardziej elastycznie, zróbcie sobie święto, zróbcie sobie coś szczególnego, milego, co po prostu będzie napełniało Wasze serce takim ciepłym, przyjemnym uczuciem. I kwiaty albo jakieś cukierki to jest jedna z dróg do tego. A jeśli chcesz zawsze wyglądać elegancko, robić przemyślane zakupy, wybierać te kroje, te kolory, które pasują idealnie dla Ciebie, to zapraszam zapisać się na listę oczekujących na mój kurs Garderoba z klasą, który ruszy już naprawdę niedługo i powiem Wam, że także będzie tam cały tydzień poświęcony miłości do siebie. Więc jeśli masz problemy z tym, żeby poczuć się dowartościowaną, że jednak czujesz, że osoby z zewnątrz dyktują Ci, czy jesteś warta czegoś, czy nie, czy jesteś pewna siebie, czy nie, to bardzo proszę Cię też zapisuj się, ponieważ temu będzie poświęcona także uwaga, bo to jest nasza baza. Z tego zaczynamy, od miłości do siebie, od pewności siebie, na tym właśnie budujemy już nasze zachowanie, nasz wygląd zewnętrzny, tak? To jest po prostu nadbudowa.
a ta baza to jest wewnątrz nas i taką energią też emanujemy wtedy. Więc bardzo ważne na to też zwrócić uwagę i w moim kursie będzie o tym. Dlatego obowiązkowo zapisuj się, linka znajdziesz w opisie tego wideo. A teraz chciałabym porozmawiać z Wami o tym, jak ważne jest robić regularne badanie, chodzić do lekarzy. Troszkę też opowiem o swoim stanie fizycznym, ponieważ nie był on najlepszy ostatnio. No i także porozmawiam Wam o tym, jak ważne jest doceniać siebie i nie robić czegoś od razu dla kogoś, tak, ale też myśleć o sobie i aby po prostu nie krytykować siebie tak bardzo, tak? Być bardziej milą w stosunku do siebie, bardziej wyrozumiałą, ponieważ to na pewno ułatwi nam życie i go zrobi bardziej przyjemnym. Tak naprawdę, dziewczyny, ja dzisiaj od samego rana troszkę nie bardzo dobrze się czułam. W ogóle ja też opowiadałam, pisałam o tym troszeczkę. Przez 2 tygodnie bardzo byłam chora. Miałam zapalenie żołądka i też przez dłuższy czas leżałam w łóżku, bo byłam tak bardzo osłabiona. Ledwo mogłam chodzić. I też schudłam. Dużo kilo schudłam, nie wiem, chyba 4 aż prawie. Więc teraz troszkę wszystko na mnie wisi. Powiem Wam, że no dobrze, że teraz jest trend oversize, to teraz jak najlepiej, jeszcze bardziej jestem modna, ponieważ wszystko teraz na mnie wisi. Nawet te rzeczy, które były takie naprawdę bardzo dobrze dopasowane, teraz są troszkę luźne. No to tak się śmieję z tego, ale staram się teraz jeść, żeby po prostu tej wagi przybyło, jednakże dla mnie to jest trudne. Ja łatwiej tracę wagę niż Ty. Dlatego zobaczymy, jak to będzie. Ale dzisiaj znowu z rana czułam się nie bardzo dobrze, ponieważ właśnie tym chcę się podzielić. Byłam na gastroskopii i lekarz mi wystawił taki lek, Prokit, który ma zmniejszać wydzielanie się żółci. Ponieważ to, co u mnie znaleziono, to było, że z powodu stresu, bo dużo się stresuję, oczywiście mam intensywne życie, i w ogóle jestem taka, nie powiem Wam, że jakoś bardzo się czegoś stresuję, coś się dzieje, coś się zmienia w moim życiu, nie, wszystko jest tak stabilnie, tyle, że ja jestem w ogóle bardzo delikatna, jestem bardzo wrażliwa i zdolna do zamartwień. Więc jakieś takie rzeczy, które może inna osoba by po prostu powiedziała, a to nic takiego, to ja się z tego powodu zamartwiam. I przypominam to i tak jakoś kręcę to w głowie, więc przez cały czas mam tak dużo tych negatywnych myśli, więc myślę, że to powoduje, że wydzielanie się żółci jest większe. I w ogóle lekarz internista jeszcze mi powiedziała, że jak jakieś takie problemy z żołądkiem, zapalenie żołądka, to zawsze jest powodowane przez stres. Więc gastrolog mi wystawił właśnie taki lek i ja go brałam i mi było dobrze, naprawdę bardzo nieźle mi było pierwsze dni, ale później myślę, że przeszło to w inną stronę. Teraz mam niewystarczająco tych soków żołądkowych i żółci i mam takie czasami uczucie, już 3. dzień, że po prostu nie trawi mój żołądek i z tego powodu też jestem bardzo osłabiona. Chciałam w ogóle tego vloga zacząć Wam nagrywać od samego rana, pokazywać, czym się zajmuję, ale naprawdę czułam się bardzo źle. I teraz piję coś odwrotnego, czyli teraz piję sobie taki też olejek z miętą mam, eteryczny i taki, to specjalny do picia, więc to warto, jeśli pijecie takie olejki, to trzeba wiedzieć, czy one są do picia, czy nie. Ja mam taki z doTERRY Zengest, bardzo mi się dobrze on sprawdza, on też fajnie się sprawdza, gdy zbyt dużo zjemy, albo jakaś taka niestrawność, na przykład po restauracji często jest, że zjemy może za dużo różnych dań, tak, więc to fajnie wtedy właśnie działa ten Zengest. Wzięłam ten Zengest, ale nawet sam Zengest mi nie pomógł. Musiałam też jeszcze wziąć dodatkowe takie multienzymy. I powiem Wam, że czuję się teraz lepiej. Ale chodzi o to, że leczyliśmy jedną rzecz i teraz przeszliśmy w drugim kierunku, więc tak naprawdę powiem Wam, że warto jest też myśleć i patrzeć też, jak działa nasz organizm na te tabletki, na te leki, które wystawiają nam lekarze. Ponieważ teraz z mego doświadczenia naprawdę widzę to, że gdybym brała tak, jak lekarz mi wskazał, to było 3 razy dziennie, to ja nie wiem, chyba bym umarła teraz od tego, że nie mam soków żołądkowych w ogóle. Ponieważ ja brałam raz dziennie i to chyba przez kilka dni i taki mam właśnie dotychczas, taki efekt. Teraz nie biorę tych tabletek, tak, żeby była pewność, jak to jest, jaka sytuacja. Właśnie, ale tak to jest u mnie. Jedyne, co jest dobrze, że nie mam żadnych wrzodów, nie mam jakichś bakterii, więc to wszystko jest sprawdzone. Powiem Wam, że sama wizyta u gastrologa jest trudnym, skomplikowaną procedurą. Tak naprawdę trzeba było odwagi. Powiem Wam, że odkładałam tą wizytę już chyba z ponad rok, ponieważ ja mam takie powtarzające się te bóle żołądka, ale odkładałam, a teraz, jako że już tak źle się czułam, to musiałam to zrobić. I powiem Wam, że tak jest u mnie, ja myślę, że u większości z nas, u kobiet szczególnie, że my odkładamy te wizyty i myślimy, że wszyscy tam, dzieci na przykład, to jest pierwszeństwo, tak, żeby po wszystkich lekarzach z nimi pójść, a sobie jakoś odkładamy. Ja też odkładam to, chociaż nie mam dzieci,
ale powiem Wam, że no, mam dużo jakiejś pracy i zawsze coś jest. I zawsze są jakieś wymówki tak naprawdę, że coś się dzieje, nie teraz. Powiem Wam, że właśnie ostatnio sobie postanowiłam, że pójdę na sprawdzanie się, tak? Takie sprawdzanie całego organizmu. Zrobiłam też badanie krwi. I powiem Wam, że tak nam wygląda, że wszystko jest dobrze, tak? Ale koleżanka mi w pracy powiedziała, że ona zrobiła sobie witaminy B z grupy B. I ona ma tam swoich witamin za mało, a mi się okazało, że ja mam za mało B9 witaminy, to jest kwas foliowy. I z tego powodu też może być takie osłabienie. I powiem Wam tutaj też taką anegdotkę, przy tym, że przeczytałam, że osoby, które mają za mało tego kwasu foliowego, to dlatego, że mają jakieś takie bardzo sztywne diety, że naprawdę bardzo mało jedzą. No ja pomyślałam, że ojej, jak raz jestem na diecie, no bo jako, że ja mam zapalenie tego żołądka, albo czasami mam bóle, no to wtedy ja naprawdę o wiele mniej jem, prawie niczego nie jem, więc może to tak i doszło do tego, że tej witaminy B9 mam za mało. Też to wpływa oczywiście na nasz nastrój, tak, na nastawienie do świata. Więc też sprawdzajcie siebie, sprawdzajcie swoje ciało. Pójdźcie obowiązkowo do ginekologa co roku. Ja sama staram się co roku, ale czasami tak dochodzę co 1,5 roku. Więc naprawdę to jest bardzo ważne dla nas, dla kobiet. I róbcie badania też krwi. Powiem Wam, że witaminę D3, teraz bardzo modnie, że obowiązkowo robimy witaminę D3, to ja Wam powiem, że ja jestem dużo na zewnątrz, latem szczególnie. My mamy też swój ogródek, więc ja często jestem na zewnątrz, na tarasie. Staram się być albo nie na słońcu, tak, w te bardziej aktywne dni, od 12, od 11 nawet, do 3. Nie jestem na słońcu, jestem zawsze w cieniu. Resztę dnia staram się być troszeczkę przynajmniej na słońcu, ale nawet będąc przez całe lato dużo na słońcu czasu, ja jako osoba pracująca wewnątrz, w biurze, mam niedosyt tej witaminy D3. Więc jeśli Wy też pracujecie w biurze, to możecie nawet nie robić. Macie na pewno jej za mało, ponieważ witamina D3 to jest troszkę taki bardziej kosztowny zabieg, w sensie sprawdzenie. I dlatego, dobra, może mówię coś, jak ktoś jest lekarzem, to powie mi, o Boże, co Ty tam mówisz? Oczywiście róbcie ten test, jeśli macie możliwość, ale jeśli nie macie, tak, jeśli to trzeba dodatkowo za to zapłacić pieniądze, których nie macie, to powiem Wam, że jeśli będziecie brać witaminę D od listopada do marca, teraz już za późno jest, tak, to jak najbardziej to jest dla osób mieszkających w naszym klimacie, w Polsce, tak, tutaj wschodnia Europa, jak najbardziej jest wskazane. Dobra, dziewczyny, tak się rozgadałam o tych testach, o tych lekarzach, bo dla mnie to ostatnio jakoś jest aktualny temat. W ogóle oprócz tego, że zaczęłam robić te wszystkie badania, to także, byłam chora. Dlatego ja teraz jakoś jestem, wiecie, leki, urosło mi tutaj opakowań różnych leków i chodzę też do lekarza medycyny chińskiej, więc częściej takie różne zabiegi jakieś dla siebie, ale też powiem Wam, że z tym stresem, nie wiem, czy Wy też tak macie, że bardziej się stresujecie, albo tak podobnie jak ja, po prostu wrażliwe jesteście i wrażliwie reagujecie. Często tak jest, że kobiety są bardziej wrażliwe jednak na te wszystkie bodźce ze świata zewnętrznego, i tak się tutaj zdarza. Ale pomimo tego chodzę także na takie zajęcia, u nas w pracy mamy dla dobrego samopoczucia w pracy, takie psychologiczne naprawdę to są kursy, aby zrozumieć, jak funkcjonujemy, zrozumieć, jak myślimy, jak myśli nasz mózg i jak to zmienić. Więc takie też troszkę mindfulness, takie medytacje robimy. Naprawdę bardzo mi pomógł ten kurs, ponieważ nabrałam też dystansu do wszystkiego, nie? I takie medytacje też robiłam z Wami jedną medytację w takim stylu mindfulness, którą podobnie robiliśmy też na tym kursie. I naprawdę powiem Wam, że nie wiem, w jakim stanie byłabym, gdybym nie chodziła na te zajęcia, ponieważ i tak w końcu miałam dużo stresu, tak? Chociaż ja nawet nie zauważyłam tego stresu. Powiem Wam, że właśnie ten stres czasami jest chyba najbardziej niebezpieczny, taki, który działa na Ciebie, gdy Ty nawet nie zauważasz. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie, dziewczyny, może to, co ja mówię, w ogóle jakoś nie łączy się z tym, co Wy sobie odczuwacie, ale tak w końcu mam, że wszystko wydaje się dobrze, wszystko robię dobrze, a później czuję, że na przykład mi tutaj szczęka jest taka bardzo sztywna, nie? I sobie masuję tutaj, a i tak mi nie luzuje tego, tak? Albo zaciskam w nocy zęby. Jest to też duża oznaka tego, że jesteśmy zestresowane, tak? I że coś się dzieje nie tak. Dobra, oprócz tych wszystkich rozmów o lekarzach i o różnych tutaj badaniach, to chcę powiedzieć, że dzisiaj zaczęłam dzień tak bardzo pasywnie.
a później, no jak już wzięłam te wszystkie rzeczy pobudzające żołądek, się poczułam lepiej i miałam zaplanowane zajęcia z baletnicą. Czasami przychodzi do mnie taka dziewczyna bardzo fajna, Aleksandra. Ona jest baletnicą, z Mińsku przyjechała tutaj i ona właśnie robi ze mną takie fajne rozciągające ćwiczenia, takie dodające gracji do ruchów, tak, takie troszkę czegoś fajnego, ciekawego z baletu. No myślę, że też może wrzucę tutaj troszkę Wam pokażę urywek. No tyle, że nie zrażajcie się, tak amatorsko dzisiaj nagrywałam, ale fajnie mi się naprawdę podobają te zajęcia tym, że ona przychodzi, poprawia i mogę być zawsze pewna, że robię je dobrze, więc dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ ja przez większość czasu, szczególnie od COVID-u, jak właśnie on się zaczął, to ja robię jogę sama i w końcu myślę, że robię dobrze, z tego jak widzę, jak ona mnie poprawia, jak ja mam jaką postawę, jaką pozycję, jak ona mi też, dzisiaj też szczególnie podkreślała to, że ja od razu staję w taką no, dobrą postawę, szczególnie należącą i chodzi o to, że właśnie ja musiałam wyrobić w sobie takie uczucie własnego ciała, jako że się zajmowałam sama sportem, no ale teraz chcę właśnie takiej zwrotnej odpowiedzi, żeby wiedzieć, że na pewno robię to dobrze. Więc dla mnie to się naprawdę bardzo podoba, bardzo się sprawdza i naprawdę poprawia taką elastyczność. Też jak sobie tańczyłam w domu, to mój partner mówi, o, już tańczysz tak jakoś inaczej, jakoś tak fajnie, jakoś tak bardziej jakby się chodziła na jakieś zajęcia, na jakieś kursy, chociaż ja nic nie robiłem za bardzo, to po prostu my ćwiczymy z tą dziewczyną. Więc jestem zadowolona z tych ćwiczeń naprawdę, no i staram się je powtarzać. Też one są bardzo dobre na to, żeby otworzyć swoją klatkę piersiową. No bo ja jestem taką osobą, która bardzo dużo pracuje przy komputerze, siedzę cały czas tutaj, później czasami Wam na przykład coś tam chcę wyrzucić, to też czasami tak siedzę w tym telefonie, chociaż staram się być świadoma i podnosić i korzystać tak z telefonu w ten sposób, żeby po prostu dbać i o swoją szyję, i o swoje tutaj ramiona. No tyle, że czasami chce się coś zrobić na szybko, to jest najgorsze. Powiem Wam, że w moim życiu najgorsze decyzje, szczególnie takie fizycznie, to ja mam, gdy myślę, że zrobię coś szybko. To będzie naprawdę bardzo szybko i wtedy myślę, i wtedy będę nie dbała o to, żeby zrobić to dobrze dla siebie. Czyli priorytet tutaj nie jestem ja, nie jest moje ciało, nie jestem ja jako osobowość, a myślę, że tutaj komuś tam odpiszę szybko i tak. I wtedy no, robię to tak. Zamiast tego, żebym pomyślała, że nie, dbam najpierw o siebie. Ta osoba zaczeka te 10 sekund albo 5 nawet sekund i ja tutaj tak sobie ustawię ten telefon i będę odpowiadała prawidłowo. Więc wiecie dziewczyny, to jest bardzo dużo takich momentów w naszym życiu, gdy my myślimy, nie, zrobię to tak szybciutko, może mi tutaj jest niewygodnie, ale to dla kogoś, ale to dla dzieci, ale to dla męża. Nie, ja tutaj usiądę na boku stołu i zjem jakoś tak szybko, może sobie nie będę serwować wszystkiego, tak, sztućców, piękną serwetkę. Nie, dla siebie tak szybciutko, a tutaj dla męża i dla dzieci tak pięknie wszystko zrobię. Taki elegancki stół będzie, ale zapominamy o sobie. I tutaj jest to bardzo ważne, aby siebie traktować też tak samo dobrze, jak traktujemy inne osoby. Zwróćcie na to uwagę, szczególnie gdy myślimy o sobie coś, tak? Taki dialog wewnętrzny mamy, jak często osądzamy siebie o wiele bardziej srogo za jakieś błędy, za jakieś rzeczy, które zrobiliśmy nie tak może, jak oczekiwaliśmy, tak? Albo jak powinno to było być, tak? Jakie są oczekiwania innych i jak bardzo karcimy siebie wewnątrz, same, taką rozmową wewnętrzną, tak? A gdyby do nas przyszła koleżanka i powiedziała, że no słuchaj, zrobiłam tak i zrobiłam taki błąd, który tak naprawdę nie jest takim może dużym jakimś błędem, tak? Ale na przykład nie wysłałam ten raport na czas, albo nie chodziłam na zajęcia sportowe przez miesiąc, może przez więcej, dajmy na to, przez kilka miesięcy. Nie zrobiłam badania na czas. Gdyby przyszła do Was koleżanka i powiedziała, że to zrobiła, albo tego nie zrobiła, no to powiecie, no nie, to się nie martw, to nie jest tak bardzo straszne, teraz możesz to naprawić. Teraz najważniejsze, że pójdź i to zrób, jeśli to jest ważne dla Ciebie, albo napraw to, albo przeproś tę osobę. I naprawdę powiemy jej, że to nie jest koniec świata. No, a dla siebie to zawsze będziemy mówić, nie, to jest koniec świata. Zrobiłaś koszmarnie, zrobiłaś katastrofę. Jak tak mogłaś się zachować? No i wiecie, ja mam też to samo, każdy ma to samo. Tyle, że ważne jest, co z tym robimy dalej. Czyli ważne jest to, jak będziemy do siebie podchodzić. I czasami warto ten głos wewnętrzny, który nas krytykuje, który mówi, że znowu coś źle zrobiłam, znowu nie tak tam powiedziałam, znowu zapomniałam o czymś, znowu odłożyłam coś na później. Warto jest zrobić taką barierę z tym wewnętrznym głosem krytykującym i zrozumieć, że to nie jest o mnie, to nie jestem ja. To w ogóle jest jakiś głos, który pewnie chce mnie pomóc, ale nie robi to w najlepszy sposób tak naprawdę. Przez to, że chce mi pomóc, tak, to on też robi dla mnie dużo złego. Ponieważ to, że mamy takie myśli, na przykład,
Tam przykład będzie najbardziej jasny. Jeśli na przykład nie poszłam do lekarza, a musiałam pójść, bo mam wizytę, badania i odkładam to na później. To mamy głos wewnętrzny, który nas krytykuje. No znowu odłożyłaś to. Dlaczego? Dlaczego nie pójdziesz? Dlaczego tego nie zrobisz? Ponieważ on dba o nas, tak? Warto dla nas zrobić badania. To będzie dobrze dla nas. Tyle, że przez taką krytykę, że znowu jesteś niedobra, znowu coś robisz nie tak, no to naprawdę bardzo poniża to naszą wartość siebie, naszą pewność siebie, to zaniża. Więc to nie działa w taki dobry, zbalansowany sposób dla nas, tak? A nam warto tutaj wszystko wybalansować. I dlatego warto od tego krytyka odsuwać troszkę na bok i ja ostatnio to robię coraz częściej i zauważam też, jak często karcę siebie. My nawet czasami nie zauważamy tego. Ja mam nadzieję, dziewczyny, że odsłuchacie to wideo, bo dużo pewnie tutaj mówię, ale to są bardzo ważne rzeczy dla nas, dla kobiet, a po prostu być bardziej szczęśliwą, być bardziej pewną siebie, ponieważ nie zbudujemy pewności siebie, nie zbudujemy takiego pięknego wizerunku eleganckiej kobiety, zadbanej, uśmiechniętej, lekkiej, kochającej siebie, otwartej. Taką kobietą będziemy tylko wtedy, gdy też zmienimy nasze myślenie wewnętrzne. To nie jest tylko zmienienie ubrania. To jest bardzo ważne tutaj, aby pracować ze swoimi myślami, ze swoim mózgiem i to, jak on produkuje te myśli w naszej głowie. To jest bardzo ważne też uświadomić sobie i po prostu to zmieniamy codziennie, po trochu. To jest nawyk. Za każdym razem, jak usłyszycie w swojej głowie albo poczujecie, że znowu mówicie sobie coś nieprzyjemnego, że oj, ty taka jesteś niedobra, znowu zrobiłaś to. No to myślicie, tak, stop. Dlaczego to tak mi mówisz? Dlaczego znowu kreujesz taką myśl w mojej głowie? Dlaczego? Dlaczego to powstaje? To nie jest o mnie. Ja po prostu tego nie zrobiłam, ale to nie znaczy, że ja jestem niedobra. To znaczy, że może zrobię to jutro. Może wtedy nie mogłam. Może czułam się źle. Może byłam zmęczona. Może miałam inne priorytety. Ale wiem, że to jest dla mnie ważne, więc robię to innego dnia, następnego dnia albo tego samego dnia. Więc dziewczyny, myślę, że warto podchodzić do życia w taki sposób, ponieważ naprawdę to będzie bardziej zbalansowany, bardziej zdrowy sposób życia i naprawdę bardziej szczęśliwy i bardziej zrealizowany. A właśnie do takiego życia dążymy my, kobiety eleganckie, kobiety należące do mojej społeczności. Mam nadzieję, że tutaj nie za bardzo zanudzałam. Powiem Wam, że nie myślałam, że będę tak długo tutaj rozmawiać i opowiadać Wam takie rzeczy. Mam nadzieję, że to jest dla Was ważne, warte. Napiszcie mi w komentarzu, bardzo Was proszę, czy to Wam się jakoś odzywa, czy to chcecie więcej na ten temat, chcecie, żebym mówiła i jakoś też edukowała i też dzieliła się może swoimi praktycznymi takimi ćwiczeniami, praktykami, które robię, ponieważ naprawdę bardzo dużo robię różnych takich rzeczy, żeby utrzymać siebie jak w najlepszej kondycji. Dobra dziewczyny, ja teraz w ogóle jeszcze muszę pójść do sklepu, aby coś kupić na jutro, żeby to było, jakiegoś tam chleba, wiecie, może pokażę Wam, co kupiłam. Zobaczę, jak mi to się uda i także myślę, żeby zrobić dzisiaj szarlotkę, więc myślę, że zrobimy może ją razem. Pokażę Wam przynajmniej jakieś urywki, jak ją robię. Robię ją bardzo szybko. Taki sposób naprawdę dobry dla współczesnej kobiety, która nie ma dużo czasu, a chce coś zjeść, co jest własnoręcznej roboty, tak, i zdrowsze niż jakieś takie, co kupione jest w sklepie. Jeśli podoba Ci się takie wideo, to obowiązkowo stawiaj mi lajka, ponieważ pomoże to w rozwoju mego kanału. Dziękuję Ci bardzo. Już się ubrałam i zaraz wychodzę do sklepu. Chcę pokazać Wam, z czym ja chodzę do sklepu, ponieważ nie noszę teraz tego wszystkiego na ramieniu, a kupiłam taką, zobaczcie, torbę. I między innymi opowiadałam o niej też w swoim newsletterze. Dlatego jeśli jeszcze nie jesteś zapisana na mój newsletter, to możesz zrobić to teraz. Link znajdziesz w opisie tego wideo. Powiem Wam, że wyglądać to może, jakbym była starszą panią i chodziła jak moja babcia. Między innymi moja babcia też ma taką torbę. I ja pomyślałam, jak zobaczyłam ją z nią, pomyślałam, jaki dobry pomysł. Gdy ja chodzę i muszę zrobić bardzo dużo zakupów, tak, bardzo dużo rzeczy kupuję, dużo owoców, dużo warzyw i ciągnę to na swoim ramieniu, no to po prostu powoduje to, że będę się jeszcze bardziej przychylała w jedną stronę, w drugą, tak, po prostu przeładowuję swój kręgosłup, a w ten sposób tutaj to mogę kupić więcej, mogę pójść do sklepu rzadziej, tak, i po prostu lepiej dla siebie. Więc w moim przypadku to jest taka też część dbania o siebie, dbania o swoje zdrowie, ale jest to także taki element praktycznego podejścia do życia, do świata, do organizacji mego trybu życia, tak, i mych dni. W ten sposób właśnie taki malutki tutaj szczegół, którym chciałam się z Wami podzielić, a ja już sobie pójdę. Zwróćcie też uwagę, że mam ten sweter, który miałam narzucony na ramiona. Założyłam go, jest on bardzo wygodny i też zawsze go zakładam, to otrzymuję dużo komplementów, że bardzo mi pasuje. Mi się szczególnie podoba, że on ma dekolt w ludkę. I
I też zostawię Wam może linka do tego swetru, jeśli będę pamiętała. Powiem Wam, że mam go od Mormua, więc możecie sobie sprawdzić teraz chyba jeszcze, no można nabyć. Takie też są inne kolory, więc nie obowiązkowo mieć szary, można jakiś inny też bazowy kolor fajny sobie nabyć. I dziewczyny, przed chwilą wróciłam z zakupów, chcę pokazać Wam, co kupiłam dzisiaj i powiem Wam taką ciekawą historyjkę, że podczas tych zakupów właśnie podeszła do mnie pani i zapytała, czy ja robię kanał na YouTubie i że ona oglądała kilka moich wideo. No naprawdę bardzo mi miło, gdy właśnie do mnie osoby podchodzą, bo to już nie pierwszy raz, ale wcześniej spotkałam w tym tygodniu panię, która po prostu pracuje ze mną w tej samej firmie, więc to tak średnio się liczy, a teraz to po prostu była osoba, no taka całkowicie nieznajoma i no bardzo mi miło, tyle że jeszcze do końca nie wiem, jak mam na to reagować. No może troszkę też się tego wstydzę, no ale myślę, że z czasem będę musiała chyba się przyzwyczaić, tak, jeśli ten kanał będzie no, zyskiwał na popularności. Dobra, powiem Wam i pokażę, co ja kupiłam. Ja chodzę do takiego sklepu, który się nazywa Warszawski Cymes i myślę, że nie ma tych takich sklepów dużo, ale tam oni bardzo właśnie stawiają na to, aby ta żywność była ekologiczna i tam właśnie kupuję warzywa. Naprawdę bardzo mi się to podoba, ponieważ zobaczcie, marchewka jest nieobrana i ona jest ekologiczna i taką samą kupiłam też tutaj pietruszkę. Korzeń pietruszki jest na zupę, razem z marchewką używam jak najbardziej i też kupiłam tutaj na zupę, będę gotowała natkę pietruszki, dodam, cytrynę, no bo zawsze gdzieś się przyda, awokado, ja bardzo lubię kanapki z awokado, więc często coś takiego robię. No banany, jak zawsze, jabłka też mają ekologiczne, te mi bardzo smakują, nie wiem jaki to jest gatunek, ale zobaczcie, takie duże, żółto-czerwone, no bardzo mi się one podobają i jako że opowiadałam i mówiłam o swoich problemach żołądkowych, to chcę powiedzieć, że ja teraz no, kwaszone ogórki kupuję i jem. Szczególnie gdy jem mięso, to zawsze przynajmniej jeden malutki ogóreczek. Są one bardzo dobre. Właśnie w tym sklepie Danmar jest producentem. Więc powiem Wam, że no, zawsze mi się bardzo to teraz sprawdza, ponieważ wtedy czuję, że po prostu mój żołądek no, lepiej to trawi. I po prostu jest mi takie uczucie lekkości. Tak? I jeszcze kupiłam orzechy. Powiem Wam, że te orzechy wykorzystam do innego ciasta. Jeszcze może też, no jeśli będę w dobrym nastroju, to nagram Wam, pokażę. Odkryłam niedawno taki super przepis na ciasto z makiem, ale myślę, że może zrobię to w jakimś innym vlogu i Wam pokażę. A najlepsze, co oni mają w tym sklepie i dlaczego na samym początku polubiłam ten sklep bardzo, bardzo, to jest chleb. Robią go w naturalny sposób, to jest vermont, tak się nazywa, pszenno-żytni i powiem Wam, że jest na zakwasie robiony i ja nie mam żadnych bólów żołądka, gdy jem ten chleb, podczas gdy każdy inny, prawie każdy inny, z jakichś nawet innych fajnych piekarni, gdzie one kosztują też o wiele więcej niż takie zwykłe chleby w zwykłym sklepie, no zawsze mi też coś bolało, coś dokuczało. Ja też nie jem żadnego pieczywa na drożdżach, ponieważ zawsze też mam bóle żołądka, a to mi pasuje bardzo, no bo jest po prostu naturalnie zrobione. No dobra, to teraz ja wszystko to poskładam i mam nadzieję, że zdążę jeszcze zrobić szarlotkę. Już to wszystko wybrałam, co będę potrzebowała i Wam szybciutko też pokażę, jak ja ją robię. Teraz co potrzebujemy do tego przepisu szarlotki? 2 jajka, 100 gramów masła, tylko zobaczcie, powinno to być w pokojowej temperaturze, ponieważ te masło no, będziemy tak wyrabiać widelcem. Później też mąka, no tak myślę, że tutaj tak ze 100 gramów mąki, kilka łyżek, ja zawsze dodaję 2 z polową cukru, brązowego cukru, łyżeczkę malutką proszku do pieczenia, no i jabłka. W sumie ja tylko 2 wykorzystam, ale chcę Wam pokazać, że to są starsze jabłka, no kupiłam je wcześniej, już się one psują, więc idealnie będą pasowały tutaj na szarlotkę.
Dobra, pokażę Wam, co tutaj zrobiłam. Jabłka pokroiłam na plasterki, posypałam cynamonem i kardamonem. W ogóle to jest mój sekret na przepis w ogóle każdej szarlotki, każdej rzeczy, którą robicie z jabłkami, że po prostu smakują one o wiele lepiej z dodatkiem kardamonu. Naprawdę, jeśli bardzo nie lubicie kardamonu, no to wtedy może nie, ale jeśli lubicie takie korzenne przyprawy, to jak najbardziej. I później tutaj, no właśnie jak Wam pokazywałam i mogliście zobaczyć, że dodałam w końcu 5 łyżek mąki, ale dlatego, że chciałam, aby tego ciasta było więcej, ono byłoby też bardziej gęste. Ten przepis w ogóle można zmieniać i dodawać na przykład mniej mąki i wtedy po prostu no to ciasto będzie takie, bardziej się kleiło, tak? Ale to nie jest źle, bo my po prostu teraz wykładamy go na górę na nasze te jabłka. No i to już tyle. Mam tą szarlotkę tutaj gotową. Zagrzałam piekarnik na 180 stopni i teraz wstawiam tą szarlotkę i tak z 35-40 minut, żeby ona się nam tutaj wypiekała. I to tyle, naprawdę nie wymaga ona dużo pracy. Teraz ja sobie tutaj sprzątnę i pokażę Wam, jak wygląda to już po upieczeniu. Może nie będzie ona wyglądać aż tak bardzo pięknie i prezentacyjnie, ale sobie na co dzień, aby zjeść coś zdrowszego, lepszego, własnej produkcji, jak najbardziej się nadaje. Daj mi obowiązkowo też znać w komentarzu, jeśli spróbujesz ten przepis, jak Ci właśnie smakowała, czy się podoba. Będzie mi bardzo miło. I taki tu jest efekt końcowy. Daj mi obowiązkowo znać, czy podobało Ci się takie wideo, czy mam robić takich więcej, pokazywać więcej momentów ze swego życia. Oraz dziękuję Ci bardzo, że dzisiaj byłaś razem ze mną i do zobaczenia w kolejnych wideo, które pomogą Ci stworzyć lepsze życie, być bardziej szczęśliwą, bardziej elegancką i kobiecą. Do zobaczenia w tych wideo. Pa, 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 pa.